Zapraszam teraz do wygłoszenia prelekcji pana profesora Arkadiusza Gudańca. Prelekcja jest zatytułowana „W poszukiwaniu nowej metafizyki osoby”. Zapraszamy. Dzień dobry Państwu. Przyjechałem do Państwa z Lublina i zamierzam trochę wgłębić się w filozofię osoby Karola Wojtyły. Dziękuję za zaproszenie mnie na ten kongres. Niestety obowiązki nie pozwalają mi pozostać dłużej, więc będę musiał od razu wyjeżdżać po moim wykładzie. Nawet nie będę mógł odpowiadać na ewentualne pytania, ale zapewniono mnie, że będą wysłane do mnie, jeżeli takowe się pojawią. Na tablicy widzicie Państwo zdanie profesora Wojciecha Chudego, które chciałem, żeby tutaj wybrzmiało po raz kolejny. My właśnie wcielamy w czyn tę myślową rewolucję Karola Wojtyły na tym kongresie, z czego się bardzo cieszę. Wstępnie, czego poszukiwał Wojtyła? Oczywiście mam na myśli ten okres dojrzały, Osoba i czyn i inne pisma. Poszukiwał przede wszystkim uwydatnienia wyjątkowości człowieka, czyli osoby, znalezienia najbardziej właściwego sposobu mówienia o człowieku i wskazania solidnych fundamentów. To było niezbędne dla etyki, co tutaj się już pojawiło. W tym możemy dostrzec takie aspekty jak wejście w głąb pytania, kim jest człowiek, badanie osoby nie tylko jako fenomenu, ale przechodzenie od fenomenu do fundamentu, co jest bardzo wyraźne w dziełach Wojtyły, a także uważną refleksję nad istotą bycia człowiekiem, która jest dzisiaj właściwie niepodejmowana, banalizowana albo niedoceniana. Mówię o takim kontekście szerszym, także tym naukowym. Każdy z nas jest świadkiem tego, że jest osobą, mówi Wojtyła. Należy zatem lepiej poznać, co to znaczy. Teza numer 1, którą tutaj właśnie prezentuję. Wojtyły filozofię człowieka należy odczytywać dwuwymiarowo. Z jednej strony na linii rozwoju konkretnej filozoficznej tradycji, można powiedzieć, że to jest tradycja filozofii klasycznej, a ściśle, jak sądzę, koncepcja ta wpisuje się w metafizykę osoby realizowaną w ramach lubelskiej szkoły filozoficznej. Między innymi, bo tutaj był zaangażowany Wojtyła w swojej pracy naukowej. Uważam, że koncepcja ta w pewnym sensie uzupełnia antropologię Krąbca, pisałem o tym w innym artykule, o ten wymiar podmiotowy i mimo inaczej rozłożonych akcentów i odmiennych metod komponuje się razem z tamtą metafizyczną antropologią, w pełni metafizyczną, w pewien wspólny antropologiczny projekt badawczy, projekt w cudzysłowie. Nazwa ta dotyczy raczej osiągnięć, a nie planów. Można mówić o tym z uwagi na wspólne założenia, wspólne cele badawcze, ale o tym nie będę mówił, tutaj gdzie indziej mówiłem. To, co często nazywamy podmiotowym dopełnieniem przedmiotowej filozofii człowieka, u Wojtyły faktycznie stało się nową odsłoną klasycznego paradygmatu badań nad człowiekiem. Jego uwspółcześnioną i poprawioną wersją. Jednak nie nazwałbym tego mimo wszystko nowym paradygmatem, o czym też już gdzie indziej była mowa. A z drugiej strony, i to ten drugi wymiar filozofii Wojtyły,
w swoich intuicjach i postulatach Wojtyła w pewnym sensie paradygmat ten przekroczył lub, mówiąc bardziej umiarkowanie, postawił przełomowy krok na drodze rozwoju tej myśli. Wielkim wkładem Wojtyły była próba, prawdopodobnie wciąż niedostatecznie doceniona, odnalezienia i wyartykułowania właściwej płaszczyzny i właściwego języka, jakim należy mówić o człowieku. We współczesnych czasach również to jest bardzo istotne, że chodzi o te czasy. Osoba, czyli to, co nieredukowalne do świata fizycznego. Podstawowym kontekstem osoby jest podmiotowość. Stąd właściwym językiem osoby jest doświadczenie, a więc przeżywanie swojej podmiotowości. Innymi słowy, Wojtyła, jak uważam, dokonał pewnego przełomu na drodze rozwoju refleksji nad człowiekiem konstruowanej w tradycji filozofii klasycznej. Bardzo wrażliwie. Jeśli chodzi o ten pierwszy wymiar, to tak krótko wkład Wojtyły w klasyczną antropologię w związku z Lubelską Szkołą Filozoficzną. Badania Wojtyły wpisują się w tą tradycję, począwszy od Arystotelesa, do którego często nawiązuje poprzez klasyczną, substancjalną koncepcję osoby, aż do Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, do której się zaliczał. Tutaj wskażę na dwie tradycje rozwoju koncepcji osoby, substancjalistyczna i antysubstancjalistyczna. Ta pierwsza, gdzie jest priorytet podmiotowości i tutaj właśnie zalicza się metafizyka osoby, a druga, gdzie jest priorytet świadomości i umysłu. Ta druga tradycja zdominowała w naszych czasach badania nad osobą. Patrząc na osiągnięcia Wojtyły z perspektywy kontynuacji badań w ramach tradycji klasycznej, należy podkreślić zrealizowaną w jego pismach konfrontację metafizycznej koncepcji osoby świętego Tomasza z Akwinu z całościowym doświadczeniem człowieka. To podkreślam, Wojtyła weryfikował, czy się sprawdzi, czy nie, czy wytrzyma tę konfrontację z doświadczeniem. Więc to, że znał koncepcję świętego Tomasza, to w tym wypadku posłużyło mu do tego typu konfrontacji, a o tym jeszcze zaraz. Silne położenie akcentu na perspektywę podmiotową w filozofii Wojtyły nie doprowadziło do subiektywizacji antropologii, ani też do zerwania więzi antropologii z metafizyką. Koncepcja Wojtyły jest w pewnym znaczeniu metafizyką osoby. Otóż zgodnie z zamierzeniem jest ona jedynie aspektową realizacją filozoficznej antropologii. Nie pretendowała do kompletnego wyjaśnienia istoty człowieka. Nie wpisywała się też w ścisłym sensie w projekt filozofii metafizycznej. Sam Wojtyła nie zajmował się metafizyką, chociaż ją bardzo dobrze znał. Jej istotna rola tej właśnie koncepcji Wojtyły polegała na bardziej przekonującym niż dotąd ukazaniu doświadczalnej podstawy wiedzy o człowieku jako osobie. Fenomenologiczny opis doświadczenia nie miał jednak zastąpić metafizycznego wymiaru wyjaśniania osoby, ale tylko ten wymiar potwierdzić i uczynić bardziej przystępnym. Jeżeli zostałby potwierdzony, to dzięki doświadczeniu staje się bardziej przystępny. W tym celu należało głębiej wejść w subiektywny aspekt badania osoby i
dojść od strony analizy doświadczenia do spotkania z ujęciem przedmiotowym. I tego właśnie Wojtyła dokonał. Antropologia Wojtyły w punkcie dojścia staje się zatem swoistą metafizyką osoby. Natomiast odnośnie do tego drugiego wymiaru, nowa, przełomowa odsłona klasycznego paradygmatu badań nad człowiekiem, w której wyrażają się intuicje w ramach poszukiwania tej nowej metafizyki człowieka. I tu chcę podkreślić, że w tym drugim wymiarze patrzymy na to dokonanie Wojtyły inaczej, mianowicie nie miało na celu kontynuacji, ale nowe rozumienie, nie łączenie starego z nowym, a realizacja czysto poznawczego zamierzenia przy użyciu najlepszych znanych narzędzi, odpowiednio modyfikowanych stosownie do celu, a więc zbudowanie filozoficznego namysłu nad człowiekiem, można powiedzieć, od zera. No i chcąc dokonać próby czegoś, co moglibyśmy nazwać rekonstrukcją genezy filozofii Wojtyły, zwrócimy najpierw uwagę na wyjątkowy charakter jego postawy badawczej. Interesował się człowiekiem, ale nie tyle samym faktem bycia człowiekiem, co raczej sposobem, w jaki jest się człowiekiem, jak sam mówi. Pasja poznawcza Wojtyły przekładała się również na postulat neutralności takiej wiedzy, to znaczy jej ateoretyczności. Postulat ten okazuje się możliwy do zrealizowania, bo w przypadku człowieka posiadamy bezpośredni wgląd w siebie samego. Ów wgląd staje się zatem zasadniczym i w tym wymiarze właściwie jedynym źródłem filozofowania Wojtyły jako myśliciela, jak tu już było wcześniej mówione. Założeniem było przeprowadzenie głębokiej i uważnej penetracji podstawowego wglądu w siebie samego, jakim dysponuje człowiek w sposób całkowicie naturalny. Zaproponowany wgląd jest oczywiście czymś subiektywnym, stąd dostrzeżenie w nim pewnych struktur ogólnych czy zasad wymagało właściwie i musiało przełożyć się na wybory dotyczące metod, ale były one u Wojtyły pokierowane tym podstawowym postulatem i jemu podporządkowane. Dlatego z założenia poddane były odpowiednim modyfikacjom. To, co nazywamy chociażby transfenomenologią, termin ten powtarza się w wielu publikacjach, a więc zmodyfikowana antropologia do wykorzystania tego celu badawczego, który Wojtyła sobie postawił. Innym wstępnym zabiegiem było uznanie osoby za rzeczywistość oglądową, ponieważ wgląd, którym człowiek dysponuje, jest możliwością intelektualnego widzenia tego, że i przez co jest on osobą. Stąd wprowadzenie pojęcia osoby już w punkcie wyjścia analiz. Co ciekawe, koncepcja Wojtyły może również być odczytana jako swoiste zaproszenie kierowane do każdej osoby, dotyczące pogłębionej refleksji nad swoim ja. Nie w sensie psychologicznym, ale raczej jako zachęta do odkrywania powszechnie dostępnych podstawowych struktur i treści, które są każdemu dane w egotycznym wglądzie.
Jednakże dostrzeżenie ich wymaga pewnej uwagi, zaangażowania i skupienia. Filozof powraca tu do roli mędrca, którą kiedyś stale przyjmował i prowadzi człowieka do głębszego poznania siebie. Taki sposób uprawiania filozoficznej antropologii włącza w zakres pojmowania istoty człowieka wymiar zdarzeniowości. Byt osoby dzieje się, wydarza się wewnątrz splotu indywidualnych zdarzeń. Jest to dynamiczny wymiar istnienia jednostki ludzkiej w przeciwieństwie i w uzupełnieniu do wymiaru ściśle ontycznego, który jest odpowiedzialny za stałość i tożsamość. Wymiar ten dynamiczny o tyle jest istotny, że jak będzie wskazywał Wojtyła, to właśnie w tym wymiarze osoba ludzka spełnia się jako człowiek, taki, a nie inny. Oznacza to, co często podkreśla Wojtyła, że osoba to przede wszystkim indywiduum, a nie jedynie egzemplarz ogółu. Osoba to coś więcej niż zindywidualizowana natura. To konkretność, jedyność, niepowtarzalność. A czynności osobowe należy rozumieć nie tyle jako realizację jednostkowej ludzkiej natury, co raczej jako wyjątkowe akty spełniane przez jedną i niepowtarzalną osobę. W tym sensie osoba znajduje się ponad ogólnymi prawidłami formułowanymi w teoriach naukowych. Osoba jest czymś, co się wydarza. Dlatego najlepiej można ją pojąć w doświadczeniu własnej podmiotowości, odsłaniającej się we własnym aktualnym czynie. Jeżeli tak, a doświadczenie pokazuje, że tak właśnie jest, to nie ma doskonałego sposobu zobiektywizowania osoby w jej wyjątkowości i niepowtarzalności. W poznaniu naukowym dążymy do ujęcia tego, co ogólne, powszechne. Osoba nie jest pojęciem w takim sensie, na co zwracał uwagę m.in. Robert Spejman, mówiąc, że należy używać liczby mnogiej osoby, gdyż poszczególne osobowe indywidua nie dają się zamknąć w jakimś ogólnym pojęciu. Jedyną drogą do uchwycenia osoby, zdaniem Wojtyły, może być jej czyn, który w swej istocie jest czymś konkretnym, niepowtarzalnym, tak jak konkretna i niepowtarzalna jest osoba, podmiot czynu. Możemy zatem jedynie w pewien sposób obiektywizować niepowtarzalne doświadczenia osoby. Skoro człowiek jest sobie dostępny w podstawowym doświadczeniu wglądu w siebie samego, powinien ten wgląd poddać odpowiedniej refleksji prowadzącej do rozumienia doświadczenia. I tutaj Wojtyła przyjmuje bliską fenomenologii koncepcję bezpośredniego oglądu przedmiotu, prowadzi to do jego koncepcji rozumiejącego doświadczenia. Ta koncepcja wyprowadza rozumienie osoby poza konstruowane teorie i wskazuje na teoretyczną płodność elementarnego wglądu w samego siebie. Ustanawia też uzależnioną od doświadczenia metodologię poznania osoby. Widzimy tutaj, że Karola Wojtyły, filozofia człowieka, czy jako metafizyka osoby, czy jakakolwiek inna teoria nie była więc projektowana, umieszczana w jakimkolwiek schemacie teoretycznym.
przedmiot ustanawiał metodę, a także prowadził do odnalezienia najbardziej do tego odpowiednich narzędzi i do zastosowania ich w najwłaściwszy dla przedmiotu sposób. To jest przez dokonanie wszelkich niezbędnych modyfikacji. Teraz będę musiał już troszkę skracać. Poznanie i przeżywanie, tutaj kategoria przeżywania, o której już była mowa wcześniej, która by była Wojtyle przydatna, więc zaczerpnął ją z terminologii fenomenologicznej. W słowniku Wojtyły jest to kategoria ukazująca prawdziwie ludzki charakter świadomości, bo właśnie dzięki przeżywaniu nie tylko oglądamy w sobie jakieś czyny, ale są one naszymi własnymi czynami. Przeżywanie siebie samego nie ma charakteru przedmiotowego, jest nieaktowe, zachodzi i ujawnia się w świadomości, pozostając w tle spełnianych aktów. I tutaj wchodzi w grę tak zwana refleksja towarzysząca, do której Wojtyła nawiązuje. I w tejże właśnie refleksji uruchamiany jest podmiot, który rejestruje każdy świadomy akt jako od podmiotu pochodzący. Refleksja ta, będąc nieustannym świadkiem wszystkiego, co świadomie czynimy, konstytuuje w świadomości poczucie bycia osobą. I tu właśnie sukcesywnie samo odsłania się osoba. Ten dualny status refleksji, który Wojtyła zaczerpnął niewątpliwie z koncepcji świętego Tomasza, refleksio in actu exercito et in actu signato, Wojtyła na tym dualnym statusie oparł swoje znane rozróżnienie na samowiedzę i samoświadomość. Ta druga ma właśnie tę orientację egotyczną, jest nieprzedmiotowa, nieintencjonalna, upodmiotawia. Refleksja towarzysząca, będąc czymś z zasady drugoplanowym, staje się u Wojtyły jako refleksja przeżywaniowa jednym z podstawowych czynników odsłaniających osobę, gdyż to właśnie na jej polu ujawnia się niepowtarzalna konkretność osoby. I tu chcę podkreślić, że zabieg, jakiego dokonał Wojtyła w tym właśnie aspekcie, polega na pewnego rodzaju przesunięciu metaprzedmiotowej funkcji refleksji przeżywaniowej na płaszczyznę przedmiotową, gdzie w pewnym sensie stanowi typ poznania naturalnego, kreujący lub współkreujący perspektywę bycia człowiekiem, podmiotem osobowym. Odpowiednio zinterpretowana refleksja stała się w tym ujęciu poznawczą zasadą ugruntowującą podmiotowość na fundamentach obiektywistycznych. Subiektywność refleksji towarzyszącej nie oznacza bowiem immanencji, ponieważ osoba musi się odnosić do własnych myśli i sądów, stwierdzać ich prawdziwość lub fałszywość. W ten sposób w subiektywnym wymiarze osoby pojawia się element obiektywny, który jest warunkiem funkcjonowania osoby jako takiej. W koncepcji Wojtyły momenty obiektywne i subiektywne istoty ludzkiej ujmowane są jako coś jednego. To znaczy, i to chcę podkreślić, w ujęciu podmiotowości ludzkiej ujawnia się zarazem jej zakorzenienie w rzeczywistości podmiotowej. Tutaj Wojciech Chudy mówił o przecięciu dwóch horyzontów, horyzontu bytu i horyzontu ja. Jeżeli zatem zasadniczym
Źródłem wiedzy o człowieku jest bezpośredni, osobisty kontakt poznawczy człowieka ze sobą samym, to kontakt ten jest mu dany wraz z bezpośrednim poznaniem realnego świata. Wojtyła dokonał w ten sposób reinterpretacji nowożytnego paradygmatu świadomości. Pamiętamy, że rozumie świadomość inaczej niż filozofia podmiotu. Nie przyznaje jej cechy intencjonalności. W świadomości odzwierciedla się bowiem obiektywne poznanie świata i samego podmiotu. Wymiar metafizyczny zatem, co chcę podkreślić, wyłonił się za analiz podmiotowości i w ten sposób potwierdził metafizykę klasyczną, która również, jak to Wojtyła zauważał wielokrotnie, pochodzi przecież z jakiegoś doświadczenia. Płaszczyzna podmiotowa ujawnia więc zasadniczą zbieżność między porządkiem ontycznym i przeżyciowym w strukturze osoby. Można powiedzieć, że w doświadczeniu osoby objawia się byt. I tutaj jeszcze taka uwaga, tak ja to staram się nazwać. Wojtyła pokonał subiektywizm i immanentyzm filozofii podmiotu jej własnym orężem, to znaczy solidną analizą subiektywności człowieka. Podobnie przypomina mi się, jak święty Tomasz pokonał aweroizm własną bronią aweroizmu, to znaczy dogłębną analizą Arystotelesa. Dwa filary, na których Wojtyła buduje swoje filozoficzne stanowisko: elementarne doświadczenie człowieka jako główna zasada badawcza i ontyczny fundament, realizm, dzięki któremu subiektywność doświadczenia nie grzęźnie w subiektywizmie. Wojtyła pokazał, że dla rzetelnego namysłu nad człowiekiem niezbędne są te dwie drogi: droga doświadczenia i droga uzasadniania metafizycznego. Dlatego personalistyczny sposób mówienia o człowieku jest w tym wypadku specyficzny. Określamy go jako fenomenologiczno-metafizyczny. Tutaj chcę do pani profesor się odnieść. Są to rzeczywiście dwa języki, ale w pewnym sensie są komplementarne, w tym sensie, że o człowieku należy mówić w dwóch językach, w dwóch uzupełniających się językach. Droga doświadczenia, to znaczy nie abstrakty na temat osoby, ale odsłanianie się osoby bezpośrednio w jej subiektywności, oczywiście troska o wykluczenie subiektywizmu. I droga od opisu do uzasadnienia, od fenomenu do fundamentu. Doświadczenie samo w sobie nie prowadzi bowiem do rozumienia tego, kim jest osoba, jako tegoż doświadczenia podmiot. Mówiłem tu o doświadczeniu rozumiejącym. Ono pozwala, co prawda, uchwycić znaczenie poszczególnych struktur doświadczenia, ale nie całości. Natomiast właśnie suponuje związek doświadczenia z całością. A więc transfenomenologia osoby staje się metafizyką osoby, to znaczy metody opisu doświadczenia wprowadzają do uzasadnień typu metafizycznego. W Wojtyle chodziło właśnie o głębsze poszukiwanie istoty człowieka. Tutaj już trochę przeskoczę, żeby zdążyć jeszcze cokolwiek zaprezentować Państwu drugą tezę, o której będzie bardzo krótko. Ona jest rozwinięciem tezy pierwszej. Ogromne nadzieje budzi w obrębie tej właśnie metafizyki osoby
intuicja otwierająca między innymi pole dla współpracy klasycznej metafizyki, tej tomistycznej, z fenomenologią i innymi nurtami filozofii współczesnej. Mam na myśli tak zwane istnienie osobowe, które jest czymś więcej niż istnienie człowieka, bo człowiek istnieje na sposób osoby. Projekt antropologiczny oparty na nim nazywam egzystencjalną metafizyką osoby. Otóż można w pewnym sensie powiedzieć, że Wojtyła skupił się w swych badaniach na refleksji dotyczącej istnienia przeżywanego i prowadził swoje rozważania w kierunku objawiania się ludzkiego esse, które byłoby objawieniem tego istnienia ontycznego w osobowym działaniu. I w ten sposób pozostał na gruncie filozofii klasycznej, filozofii bytu i zarazem przekroczył jej granice, zdobywając dla rozumienia podmiotu osobowego nowe obszary moim zdaniem wciąż czekające na nowe odkrycia. Koncepcja osobowego istnienia nie została dotychczas wyraźnie sformułowana i wyodrębniona, a esse personale nie jest jedynie jakimś gatunkiem, jakimś rodzajem esse, czyli istnienia powszechnego w metafizyce, ale można powiedzieć, że stanowi esse o charakterze źródłowym, nie jako paradygmat istnienia. To są wszystko konsekwencje metafizyki istnienia, tak zwanego tomizmu egzystencjalnego, w świetle przełomu Karola Wojtyły. Dlatego tutaj chcę o tym jeszcze dosłownie kilka zdań powiedzieć. Uważam, że koncepcja... Tak, 2 minuty. Uważam, że koncepcja ta jest płodnym terenem badań filozoficznych i może podjąć w nowy sposób wielkie antropologiczne wyzwania naszych czasów. Otwiera szerokie pole dialogu z personalistyczną myślą współczesną. Jest w stanie dowartościować te rozwiązania, które powiedzmy filozofia metafizyczna odrzuca. Takie rozwiązania, które wskazywały albo wskazują na wyjątkowość osoby. Dla przykładu podam heideggerowskie Dasein. Uwagi powyższe prowadzą do konkluzji, że nie wyciągnięto jeszcze wszystkich radykalnych wniosków z koncepcji esse personale. Być może nie wyczerpaliśmy jeszcze całej głębi metafizyki istnienia. I wreszcie mówię to jako kontynuator lubelskiej szkoły filozoficznej, a więc tradycji metafizycznej. Uważam, że krok, jaki w rozwoju klasycznej antropologii postawi Wojtyła, każe uświadomić sobie, że metafizyczne odkrycie istnienia jako aktu bytu przypisywane świętemu Tomaszowi znajduje swoje być może bardziej właściwe odniesienie w refleksji nad osobą, a przynajmniej na tej drodze jest w stanie uzyskać większą kreatywność i głębię. W tym widzę zasadniczy postęp i przełom, jaki wyraża się w poszukiwaniach Wojtyły, w jego wersji metafizyki osoby. Dziękuję Państwu, przepraszam za niepłynności mówienia. Dziękuję. Ponieważ już muszę uciekać, to od razu się z Państwem
żegnam, ledwie się przywitałem, już się żegnam i życzę owocnej kontynuacji obrad kongresu.